Witajcie. Dzisiaj odcinek stricte taki informacyjny, a to z tego powodu, że doczekaliśmy się dość dużej aktualizacji, aktualnie do wersji 0601. I pokrótce postaram się Wam omówić, co nowego zostało wprowadzone. Zacznijmy od tego, że mamy dostęp do nowego budynku, jak również do nowego zawodu, który będzie obsługiwał ten budynek. A mianowicie jest to stragan. Jak podaje nam informacja w grze, pracownicy zatrudnieni tutaj sprzedawać będą wybrane towary i dostarczać monety. Tylko jeden rodzaj towarów może być sprzedawany w danym momencie. Potrzebny jest jeden pracownik i wymagane jest do tego 2500 punktów rzemiosła, aby go postawić. Początkowo 5 kłód. Także ten budynek na pewno u nas się pojawi. Kolejną nowością jest to, że nasza żona i nasze dzieci losowo mogą znaleźć jakiś jeden przedmiot, który codziennie mogą nam przekazać. Jak również zmieniło się okno dialogowe, w którym możemy zapytać, jak miewa się nasze małe królestwo, czyli chodzi o naszą wioskę. Mamy troszeczkę zmienioną opcję, jeśli chodzi o przegląd postaci. Pojawiły się ikonki, które informują nas o danej czynności. Pojawiła się również opcja romansu, która umożliwia nam przekazanie prezentu. Jest to również nowość w grze. Prezenty możemy kupować od wędrownych handlarzy, którzy pojawiają się w miastach, w których są tawerny. Tam możemy ich spotkać. Możemy kupić prezent u takiego kupca, który pojawia się raz na sezon. Czyli wraz ze zmianą pory roku pojawia się kupiec. Jest również opcja, tak jak tutaj było napisane, gdzie znajdę. Czyli po prostu dana osoba może nam wskazać, w którym miejscu w wiosce znajduje się dany budynek. I tak jak tutaj w przypadku żony pozostała możliwość zmiany naszych talentów, możliwość przesunięcia osoby. Szukamy sobie jeszcze naszego Ludwiczka. Ludwiczek, gdzie jest Ludwiczek? Ludwiczek nam się zgubił. Ponieważ od Ludwiczka być może jeszcze będziemy mogli sobie odebrać prezent. O, tu jest Ludwiczek. O, dostaliśmy od niego jedną jagodę. Jak napisał, tato, coś dla ciebie znalazłem. Jeśli chodzi o pozostałych na przykład mieszkańców, jest taka opcja jak plotka, czyli tak jak tutaj w tym przypadku, czy słyszałaś ostatnio o czymś?
Jest to opcja, która pozwala nam na pozyskanie informacji, gdzie znajduje się najbliższe możliwe do wykonania zadanie. I taka osoba wskazuje nam miasto bądź naszą wioskę jako miejsce, gdzie mamy do wykonania jakieś zadanie. Idąc dalej, jeśli chodzi o opis samej aktualizacji, opis ze Steama odnośnie okien dialogowych, to mamy tak, nowy system flirtowania, czyli to, co pojawiło się w przypadku naszej żony, że możemy podarować jej prezent. Mamy nowe okna dialogowe powitania, nowe dialogi dla NPC w różnym wieku, nowa scenka przerywnikowa na wesele, 20 nowych przedmiotów, prezenty, czyli będziemy mogli wybrać prezent z 20 dostępnych przedmiotów u kupców. Nowy rodzaj wędrownego kupca sprzedającego egzotyczne przedmioty, czyli te wspomniane wcześniej prezenty. Pojawia się co sezon w jednej z wiosek z tawerną. Nowa funkcja w dialogach, czyli dawanie prezentów. Jest tutaj zastrzeżone, że jest jeden prezent na sezon. Nowa funkcja w dialogach, reakcje żony na stan postaci gracza. Przypuszczam, że tutaj chodzi bardziej o to, czy postać jest zmęczona, czy potrzebuje zjeść, napić się, jest brudna. Nowa funkcja w dialogach również żony może udzielić Heroldowi informacji na temat zebrania zasobów wystarczających do ukończenia wyzwania. To znaczy, że nasza żona może teraz za nas, tak jakby dokończyć zadanie związane z królem. Oprócz tego nasza żona może przekazywać podatki i długi. Też bardzo fajna opcja. Nie jesteśmy my zobligowani do tego, żeby biegać po wiosce, szukać u niego sta i tak dalej, żeby przekazywać mu podatki bądź spłacać nasze długi. Możemy do tego przysposobić naszą żonę. To, co również wspominałem wcześniej, szansa, że dziecko gracza znajdzie i podaruje losowy przedmiot. Nowa funkcja w dialogach. NPC mogą wskazywać lokalizację różnych sprzedawców, czyli to, co również Wam pokazywałem, że pytamy o to, gdzie znajduje się dany budynek i osoba wskazuje nam, gdzie ten budynek się znajduje. Tutaj głównie chodzi o budynki NPC, które specjalizują się w sprzedaży. Jak również mogą nam wskazać lokalizację różnych zwierząt hodowlanych, czyli również chodzi tutaj o NPC-ów, którzy specjalizują się w hodowli i sprzedaży zwierząt. Nowa funkcja, czyli plotki. I w tym tutaj również mamy dodatkowe linie dialogowe dla naszej żony. Nowa funkcja w dialogach. NPC nie chcą rozmawiać, jeśli postać jest brudna. Do tej pory było tak, że jeżeli byliśmy brudni, to tylko nasza żona bądź osoba, z którą żeśmy już flirtowali, bądź mieszkaniec, którego mogliśmy, nie tyle mieszkaniec, co osoba, która była tak jakby bezdomna, tak? Siedziała przy ognisku, mogliśmy ją zawerbować do naszej wioski, nie chciała z nami rozmawiać w momencie, kiedy byliśmy brudni. Trzeba było najpierw pobiec do rzeki czy do bali, wykąpać się i dopiero wtedy mogliśmy dalej z nią rozmawiać.
Teraz ta opcja dotyczy wszystkich mieszkańców wiosek, wszystkich NPC-ów. Oprócz tego nowe dźwięki dla leśnego deszczu, czyli wchodzimy do lasu, pada deszcz, mamy nowe dźwięki. I coś, co według mnie jest bardzo dobrym pomysłem, bardzo dobrą zmianą, nowa funkcja nazywanie pól, sadów i budynków. 26 nowych generowanych miejsc na mapie. To sobie w międzyczasie będziemy na pewno zwiedzali, patrzyli, co to dokładnie jest. Plus takie dodatkowe rzeczy jak efekt najechania kursorem na klikalne elementy interfejsu użytkownika, nowa etykieta w szczegółach budynku, która pozwala graczowi sprawdzić, co jest przechowywane w tym budynku. Dodatkowa animacja ostrzegająca o dzikach oraz animacja ostrzegawcza wilka, jak również akceptacja pojawia się wraz ze wzrostem poziomu umiejętności. To też wymaga jeszcze sprawdzenia, bo nie do końca wiem, o co tutaj może chodzić. Plus dodatkowo mamy nowe zwierzątko, w zasadzie nowe dzikie zwierzę. Jest to ryś, którego na pewno też sobie poszukamy. Na pewno sobie poszukamy, na pewno go sobie zobaczymy. I tyle, jeśli chodzi o nowości, które pojawiły się w grze. Oprócz tego dużo jeszcze jest zmian, raz, że graficznych, dwa, że dźwiękowych, dużo zmian w tłumaczeniach na poszczególne języki. Jak zdążyliście już zauważyć, akurat tutaj u dzieciaka nie, ale jak porozmawiamy sobie z kimś odnośnie tej nowej opcji, gdzie znajdują się dane budynki, dani sprzedawcy, dialogi są ułożone w języku angielskim, więc to na pewno w niedalekiej przyszłości zostanie zmienione, zostanie zaktualizowane, tak żeby były docelowo w języku regionalnym. I tyle, jeśli chodzi o tą aktualizację. W najbliższych dniach pojawi się, przypuszczam, dużo łatek, bo tak jak wspomniałem, dużo jest takich niedociągnięć typowo językowych, dużo jest jeszcze niedociągnięć audiowizualnych, więc one z biegiem czasu będą na pewno zmieniane. Kolejny przegląd aktualizacji pojawi się na pewno w momencie, kiedy takowa aktualizacja będzie dostępna. Jeżeli to będzie jakaś większa aktualizacja, bo nie będziemy sobie robili na pewno filmu z aktualizacji, która zawiera tam raptem 2 czy 3 nowości. Raczej jeżeli to już będzie właśnie coś podobnego do tego, co mieliśmy teraz, tak żeby tych zmian jednak było dużo, dużo więcej. Takie mniejsze aktualizacje będziemy sobie po prostu omawiać na bieżąco w poszczególnych odcinkach. Jeśli chodzi o ten odcinek, to wszystko. Dzięki serdeczne za wysłuchanie przede wszystkim tego materiału. Jeśli się spodobało, zostawcie proszę łapeczkę, komentarz. Jeśli jeszcze nie zasubskrybowaliście kanału, to zachęcam, by to zrobić. Kliknijcie dzwoneczek, by być na bieżąco. I widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło, na razisko i cześć.